Cześć, dzień dobry. Od wieków fotografowie zastanawiają się, jakim tak naprawdę filmem jest Lomography Color Negative 400. Chodzą słuchy, że jest to tak naprawdę przepakowany Kodak, tak jak wiele innych filmów właśnie pod marką Lomography. I dzisiaj chciałbym właśnie znaleźć odpowiedź na to, czy Lomography Color 400 to tak naprawdę Kodak Ultramax 400, bo to jedyny film Kodaka o czułości 400, jaki w tej chwili można kupić. Jak chcę to zrobić? Mam ze sobą lustrzankę Porst Color Reflex, który jest moją podstawową lustrzanką analogową, której używam. On jeszcze nie ma w środku filmu, ale będzie tam właśnie Kodak Ultramax 400. Najlepiej byłoby, żeby zrobić na przykład to samo zdjęcie na jednym i drugim filmie. Dlatego kupiłem najbliższą temu Porstowi lustrzankę, jaką tylko znalazłem na eBayu. To jest Cosina CSM i jest w miarę bliska temu Porstowi, dlatego że Porst to tak naprawdę jest Cosina Highlight 405 według internetu. Tu już jest włożona rolka Lomography Color Negative 400. Tutaj zaraz będzie Kodak 400 i z tymi dwoma aparatami wyruszam w Brighton, żeby sfotografować różne kolorowe graffiti czy inne tematy, które pozwolą mi ocenić, jak blisko te filmy są do siebie. Ruszajmy. Zanim zobaczymy zdjęcia, wyjaśnię, jak skanowałem negatywy, żeby porównanie było miarodajne. Wywołane przez lab negatywy, pocięte w paski po 6 klatek, układałem w masce parami i skanowałem jak zwykle Epsonem V550. Ustawiałem parametry używając paska Kodaka i potem kopiowałem ramkę z tymi samymi ustawieniami na odpowiadające zdjęcia na pasku Lomography. Zaczynałem od Kodaka, ponieważ po pierwsze jest to znany i sprawdzony film, a po drugie program Silverfast ma wbudowane gotowe ustawienia pod Ultramaxa. Na pierwszy rzut oka filmy wyglądają identycznie i wydawałoby się, że w tym momencie powinienem ogłosić, że Lomography 400 to Ultramax i zakończyć odcinek. Ale po bliższym przyjrzeniu się parom zdjęć okazuje się, że między filmami jednak widoczne są pewne różnice. Subtelne, ale są. Zobaczmy jeszcze kilka zdjęć, a potem podzielę się moimi spostrzeżeniami.
Tyle zeszło mi z kręceniem tego odcinka, że już zastała mnie jesień tu w Brighton. Na obydwu aparatach mam jeszcze kilka nienaeksponowanych klatek i postaram się dzisiaj je dokończyć, wykorzystując ostatnie promienie popołudniowego, późno popołudniowego słońca. Więc zanim słońce schowa się za horyzontem, zrobię jeszcze zdjęcie wieży Brighton Pavilion. I teraz zmieniam na Porsta, ale żeby porównanie było w porządku, to jest 8,250. To muszę zmienić obiektyw. Powinienem mieć dwa takie same obiektywy, to poszłoby mi to o wiele szybciej. A teraz jeszcze szybko biegnę nad morze, może jeszcze złapię trochę światła tam. Tu jeszcze jest sporo pięknego, złotego słońca. Zrobię tu zdjęcie piera. Zrobię kilka zdjęć piera. Prawdopodobnie zrobię jedno tutaj, to znaczy jedną parę zdjęć, a potem przeniosę się na ikoniczny kadr na Brighton Palace Pier, który robiłem już w filmie o Ektachrome. Tu mam Flectogon 35, 2, 4 i zapomniałem, jakie były parametry. 258 to powinno być ok. I tu klasyczna sytuacja, kiedy słońce robiło się przepiękne. Już pod wieczór, to dokładnie nad horyzontem pojawiła się warstewka chmur, która odcięła dopływ słońca do obiektów, które chcę fotografować. A Cosina albo coś źle znowu nawinąłem, albo ma zepsuty licznik klatek, bo pokazała mi właśnie 28 klatkę, natomiast czuję po naciągu, że to już jest koniec filmu. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Na temat różnic między Kodakiem Ultramax 400 i Lomography Color Negative 400 uważam, co następuje. Najbardziej widoczna różnica jest w oddaniu koloru niebieskiego, co widać na niebie, morzu albo w cieniach, które na Lomo mają cyjanowe zabarwienie. Lomography często ma różowawe zabarwienie, co widać na przykład na tym zdjęciu mew na słupach, na asfalcie i czerwonych elementach graffiti na tym zdjęciu, albo na tym ujęciu z plaży, na którym magentowe zabarwienie filmu Lomography widoczne jest szczególnie w jasnych partiach obrazu. Co do tonów skóry, to zdecydowanie wolę, jak wyszły na Kodaku. Są cieplejsze i przyjemniejsze dla oka, podczas kiedy na Lomography są bardziej różowe, jakby Lomo nagle postanowiło upodobnić się do któregoś z filmów Fuji. Ogólnie odniosłem wrażenie, że Ultramax jest nieco bardziej kontrastowy, odrobinę bardziej nasycony i ostrzejszy niż Lomography. Kilka razy odniosłem wrażenie, że Lomography ma mocniejsze ziarno, ale nie było to regułą, więc możemy uznać, że to wina jakiejś niesfornej chmury, która akurat zasłoniła mi światło. Czy są to znaczące różnice? W większości przypadków nie. Bywało nawet, że parę zdjęć były praktycznie nieodróżnialne od siebie. Niniejszym stwierdzam, że Kodak Ultramax 400 i Lomography Color Negative są jak, powiedzmy, Cola i Pepsi. Niby to nie to samo, ale można stosować naprzemiennie.